Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak posługiwać się czujnikiem laserowym CLS3, który jest takim uniwersalnym czujnikiem, który współpracuje z wiązkami lasera czerwonymi, zielonymi i niebieskimi. Laserów CL2D, CL3D i CL4D z firmy Nivel System. Partnerem tego filmu jest firma Nivel System, która dostarczyła sprzęt pomiarowy użyty w filmie. Na samym początku powiem Wam, po co taki czujnik w ogóle jest potrzebny. Jeżeli macie ten laser krzyżowy w pomieszczeniu, no to nie jest Wam taki czujnik potrzebny. Jeżeli natomiast zrobicie jakieś pomiary na zewnątrz budynku, gdzie często świeci ostre słońce, taki czujnik po prostu jest potrzebny, żeby móc pracować właśnie z laserem. Czujnik jest w stanie wykryć wiązkę lasera w odległości 70 metrów od źródła, czyli stawiając laser na przykład na środku budowy, mamy promień o kręgu 70 metrów, gdzie możemy sobie robić pomiary. Czujnik posiada dokładność plus minus 1 mm. Czujnik rozpoznaje wiązkę lasera i nie jest w stanie go oszukać, na przykład mocne światło słoneczne. Żeby użyć tego czujnika i zrobić pomiary na zewnątrz, no to trzeba posiadać zestaw. W moim przypadku jest to laser CLD4B, statyw SJJ M1, czujnik laserowy CLS3 i łatę laserową LS24. Jak te elementy będą współpracowały ze sobą. Na statywie umieszczę laser. Ten statyw posiada korbkę, dzięki której możemy ten laser podnosić do góry i na dół. Ten właśnie mechanizm znacznie ułatwia nam pracę z tym laserem. Ponieważ ustawimy sobie jakiś poziom, blokujemy możliwość ruchu góra-dół, a laser już nam się sam wypoziomuje. Teraz opowiem Wam o elementach, które znajdują się na czujniku laserowym CLS3. Na części frontowej posiada on przycisk włącz-wyłącz, przycisk, który wyłącza efekty dźwiękowe, ponieważ jeśli detektor zaczyna wykrywać tą linię, no to wydaje dźwięki. Nad przyciskiem włącz-wyłącz znajduje się dioda, która mówi nam o tym, czy urządzenie jest włączone albo wyłączone. Świeci ona w kolorze czerwonym. W tym miejscu znajduje się czujnik, który wykrywa wiązkę lasera. Trzeba utrzymywać to miejsce w czystości i nie przyklejać tutaj na tym żadnych elementów. Naokoło czujnika znajduje się linia, która wskazuje nam właśnie ten punkt 0. Znajduje się ona 30 mm od górnej krawędzi czujnika laserowego. W tym miejscu mamy głośnik, u góry i z boku czujnika mamy libellę, która ułatwia nam ustawienie miernika w pionie lub w poziomie. Czym dokładniej ustawimy ten miernik w pionie lub w poziomie, tym pomiar będzie dokładniejszy. Jeżeli czujnik będzie prostopadle ustawiony do płaszczyzny lasera, no to będzie on piszczał na całej długości wiązki lasera i pomiar będzie niemożliwy. Na 3 płaszczyznach czujnika laserowego mamy diody, które sygnalizują nam, że już laser jest blisko zera na tym urządzeniu i jeżeli świecą one się na czerwono, to znaczy, że trzeba przesunąć w górę albo w dół, w zależności od tego, która dioda świeci. Jeżeli świeci się na zielono, to znaczy, że promień lasera jest ustawiony plus minus 1 mm. Urządzenie jest zasilane baterią 9V. Gniazdo na baterię znajduje się z tyłu urządzenia. Z tyłu urządzenia mamy także gniazdo pod śrubę 1/4 cala. Jest to standardowa śruba pod statyw. Dodatkowo z tyłu mamy wgłębienie, które pasuje do adaptera, który był razem z tym czujnikiem laserowym. Żeby użyć takiego czujnika, musimy włączyć laser, włączyć czujnik laserowy i tu musimy znaleźć za pomocą właśnie tego czujnika laserowego wiązkę lasera. Jeżeli ją znajdziecie, no to będzie ona świeciła na zielono. Aby miernik nie ignorował tej wiązki lasera, trzeba na laserze wcisnąć przycisk Outdoor i od tego momentu czujnik będzie wykrywał tą wiązkę lasera. Teraz przy pomocy adaptera zamocuję ten czujnik laserowy na łacie LS24. Za pomocą uchwytu ze śrubą 1/4 cala przykręcam go do adaptera, a adapter przykręcam do łaty laserowej, tak żeby 0 było na krawędzi tej pomarańczowej części. Tak przygotowany zestaw mamy gotowy do wykonania pomiarów. Przy pomocy takiego zestawu możemy sobie wyznaczyć płaszczyznę na przykład fundamentów, płaszczyznę ogrodzenia, chodzi o wysokość. Jeżeli użyjemy
użyjemy płaszczyzny pionowej, no to będziemy mogli też sobie słupki poustawiać do pionu. Zastosowań jest bardzo wiele. Jeżeli macie nierówną działkę, no to możecie sobie sprawdzić mniej więcej ile wam ziemi potrzeba, żeby nie zamówić za dużo i zrobić idealną płaszczyznę w poziomie. Teraz pokażę wam jak wykonać przykładowe pomiary. Tutaj na działce ustawiam laser na odpowiednią wysokość, przystawiam łatę w miejscu, który przyjmuję jako 0 i ustawiam miernik tak, żeby wykrywał właśnie poziom z laserem. Przed ustawieniem poziomu, na przykład na szalowaniu fundamentów, trzeba ustawić miernik laserowy względem listwy na 0, wykryć wiązkę lasera w poziomie i wysunąć dolną część listwy tak, żeby była ona oparta o punkt 0. Na listwie laserowej posiadamy też libellę, która ułatwia nam trzymanie tej listwy w pionie. Trzymanie tej listwy laserowej w pionie jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy trzymać ją pod kątem, no to pomiar będzie przekłamany. Tak przygotowaną listwę mamy już gotową do wykonania pomiarów. Teraz przechodzimy z tą listwą w nowy punkt, gdzie będziemy mierzyć i chodzi o to, że dolną częścią łaty opieramy o ten punkt i przy pomocy tego przesuwanego pomarańczowego elementu wykrywamy znów wiązkę lasera. Blokujemy i tutaj mamy odczyt, czy ten punkt ma iść do góry czy na dół. Jeżeli mamy odczyt ujemny, no to ten punkt musimy podnieść do góry, jeżeli dodatni, no to go bardziej obniżyć. Do tego typu pomiaru wymagana jest jedna osoba. Napiszcie w komentarzu, do czego jeszcze takiego zestawu można użyć, oprócz tego, które ja wymieniłem. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!